Cześć wszystkim, nazywam się Mateusz Wałszyniak. Na Gramie można mnie odnaleźć po niku Mowtarki. Od ponad roku pracuję tu wspólnie z Martivarem w dziale kreacji i odpowiadam za tworzenie kreacji graficznych głównie na potrzeby sklepu gram.pl oraz za niektóre akcje specjalne, jak na przykład mini strona Bulletstorma u nas na Gramie. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, dzisiaj głównym tematem będzie okładka do Diablo 3, jaka pojawiła się u nas niedawno na portalu. Co tu dużo mówić, w tym wypadku rzeczywiście był to prima aprisowy żart z naszej strony, choć sam preorder ruszył naprawdę. Przygotowanie okładki w sumie zajęło mi 2 dni, włącznie z nocą 31 marca na 1 kwietnia. Za chwilę rozbiorę ją na czynniki pierwsze i pokażę kilka smaczków. Usiądźcie wygodnie i słuchajcie. To, co widzicie przed sobą, to ekran Photoshopa z plikiem źródłowym naszej okładki. W trakcie tego, jak będę mówił, będę po kolei wyłączał poszczególne warstwy, żebyście zobaczyli, jak to w praktyce wygląda. Zaczynamy od logo Blizzarda, umiejscowionego dokładnie tak samo jak na okładkach do WoWa i jego dodatku. Teraz zwróćcie uwagę na rameczkę z informacją o dodatkowej zawartości. Jest to jedynie moja radosna twórczość i szczerze mówiąc nie myślałem, że ktoś w to uwierzy. A to jest element, który nie znalazł się w finalnej wersji okładki. Rameczka Battle.netu. Teraz pozwólcie, że nieco przyspieszymy i zobaczycie, jak to wszystko powoli znika. Tak swoją drogą jestem ciekaw, czy zauważycie teraz takie czarne smugi na dole ekranu. Czy odgadniecie, co to tak naprawdę jest? Za chwilę się okaże. Dla tych, co nie wiedzą, jest to Tyrael, którego można podziwiać na stronie Diablo 3. Teraz możecie zobaczyć wszystkie arty, które zostały użyte do stworzenia okładki. Część z nich to oficjalne materiały od Blizzarda, a inne to dzieła fanów. Głównym kryterium ich wybierania było to, żeby nie były opatrzone przez graczy. Także możemy zobaczyć tutaj oficjalną mapę, która jest dostępna na stronie Diablo 3, a także katedrę w Tristram, która jest jedną z tapet do ściągnięcia ze strony gry. A to, co teraz widzicie, to nic innego jak kamień, który został po raz pierwszy użyty podczas prezentacji edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina, dostępnej tylko w sklepie gram.pl, która odbyła się na konferencji CD Projektu. A teraz to, co najważniejsze, czyli dowody na to, że to jednak my zrobiliśmy tą okładkę. Możecie je dojrzeć dokładnie na tym samym pliku, który został udostępniony już 1 kwietnia. Tak naprawdę logo gram.pl jest użyte co najmniej z 10 do 20 razy na całej okładce w różnych miejscach, czasem zakamuflowane bardziej lub mniej, ale widoczne zdecydowanie. I właśnie patrzcie teraz na filmiku, co się dzieje w których miejscach i potem możecie to porównać z plikiem, który jest udostępniony przez nas. Zwróćcie teraz uwagę na runy, które otaczają całą postać diabła. Tak naprawdę są napisane czcionką ze Star Warsów, imperialną. Po rozszyfrowaniu właśnie teraz widać. Na górze jest napisane Created by Gram.pl. Po lewej stronie jest moje imię i nazwisko. Z prawej strony z kolei jest napisane, że jest to Prima Aprilis, 1 kwietnia. A na samym dole te literki znaczą nic innego jak Call Art. No, a teraz czas na napis, który ku memu zdziwieniu wzbudził wiele kontrowersji, a tak naprawdę został skopiowany z okładki StarCrafta 2. A teraz jak sami zobaczycie coś, co jest tak oczywiste i widoczne, a nikt tego nie zauważył, zmodyfikowany znaczek PEGI. Ciekawe. Słuchajcie, a teraz coś, o czym często się zapomina, czyli kilka słów o artystach, którzy przyczynili się do powstania tej okładki. Teraz możecie na ekranie podziwiać prace Wolfa, które są dostępne na DeviantArcie. To jest człowiek, który, jak widać, bardzo lubi gry Blizzarda. Kilka nawet jego prac znalazło się na oficjalnej stronie. Ja natomiast zachęcam do zapoznania się z jego pracami, bo naprawdę warto. A teraz jak zareagował na to internet? Najpierw oczywiście gram.pl, nasze forum. W tym momencie już mamy 5 stron wpisów.
Znaczący jest tutaj wpis Acne. Jak widzicie, kilka polskich sklepów już zdążyło skopiować naszą okładkę jako oficjalną i zaczęli oferować również Diablo 3 w preorderze. Znaleźć można również tą okładkę w Google'ach po wpisaniu Diablo 3 Box. No i podążając Googlem, można trafić na różne fora, na których jest rzeczywiście to dyskutowane i nikt nie miał zastrzeżeń co do jej autentyczności. Bardzo ciekawe, mnie to cieszy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.